Makolabie przyznam, że jest bardzo dużo fajnych tych dziewczyn, z którymi naprawdę ja się bardzo dobrze dogaduję, zresztą chłopców też. Ale w samym Makolabie mamy bardzo dużo dziewczyn jednak i w innych zespołach, głównie frontendowym, w QA-owym, ale w wielu technicznych obszarach faktycznie mamy też kobiety. Co Cię pociąga w tej branży IT? Pociąga mnie przede wszystkim jej zmienność. Tu nie ma nic stałego, tu się cały czas coś dzieje, tu jest cały czas adrenalina, cały czas nas coś goni i ja uwielbiam to tempo pracy. Codzienna nieprzewidywalność, że niby masz już jakieś ustalone schematy, procesy, coś się dzieje, wydaje Ci się, że wszystko jest ustalone i zaplanowane, a tam jest zawsze coś, co trzeba ogarnąć od nowa, zaplanować, przeplanować, rozwiązać, czegoś nowego się nauczyć. Przede wszystkim chyba to, że nie wstaję z myślą, że idę do pracy i będę robić to samo co miesiąc, rok temu, czyli nie ma tutaj tej rutynowości, tylko tak naprawdę codziennie mogę się uczyć czegoś nowego, ponieważ branża IT jest bardzo rozwojowa, bardzo dynamiczna, szybko się zmienia, więc trzeba za tym nadążyć, trzeba się do tego dostosować i to jest super, to, że daje możliwość rozwoju. Że u nas jest tak, że można próbować siebie w różnych dziedzinach, nie? Bo ja zaczęłam jako programistka, później pracowałam chwilę w supporcie, później byłam project managerem i to mi najbardziej odpowiadało. A teraz jestem kierownikiem zespołu i jeszcze na szczęście project managerem mogę się jeszcze spełniać w tej roli. Zaczynałam w sumie w dziale SEO, zajmowałam się optymalizacją, pozycjonowaniem, natomiast z czasem gdzieś pojawiła się we mnie chęć zmiany stanowiska i rozwoju swoich kompetencji w dziale frontend, dlatego ten dział zmieniłam. Próbowałam swoich sił w lotnictwie. Jestem mechanikiem od statków powietrznych. Druga rzecz to też próbowałam swoich sił w wojsku. Zaczęłam szukać pracy w innej branży, w branży właśnie takiej technologicznej i właśnie nasunęła mi się oferta na IT Project Managera. Ja pamiętam, jak to się zmieniało, jak my byliśmy zaskoczeni, jak na rozmowy rekrutacyjne przychodziły dziewczyny i wszyscy siedzieli podekscytowani. O Boże, przychodzi dziewczyna na programistkę i wszyscy na nią patrzyli, nie? I obserwowali. A teraz jest to już jakby taka, mi się wydaje, normalność. I naprawdę w Makolabie jest nas już tak dużo, że wydaje mi się, że nikt nie zwraca na to uwagi. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś na temat takiej właśnie kobiecej perspektywy w zarządzaniu w technologiach, właśnie w tej branży IT, która jest taka dosyć specyficzna? No jest specyficzna, ale myślę, że ona jest wyzwaniem tak samo dla kobiet i dla mężczyzn. Myślę, że kobieta może ma takie bardziej właśnie miękkie spojrzenie na pewne tematy i jest na pewno takim buforem dla niektórych sytuacji. Kobiety świetnie sobie radzą w tym zawodzie i naprawdę dobrze dogadują się z mężczyznami, no i potrafią to, tak? Ale w tych działach technicznych z reguły jednak ich brakuje, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. Jak dołączałam, to chyba była jedna taka kobieta, a teraz na spotkaniach kierowników to jesteśmy chyba w przewadze nawet, bym powiedziała. Po prostu jesteśmy zespołem, każdy z nas jest taki sam, równy i ja na przykład bardzo sobie cenię szczerość, bardzo cenię sobie to, że tworzymy taki zespół, w którym na przykład jesteśmy w stanie się przyznać do swoich błędów, bo każdy z nas te błędy popełnia. Że kobiety są jednak bardziej zorganizowane i może to źle zabrzmi, ale tak sprawdzają się w takich rolach koordynacyjnych, trochę spinających zespół, trochę przypominających o różnych rzeczach, takich drobnych, więc chyba te dwie takie cechy, asertywność i organizacja. Ale ja na przykład bardzo doceniam taką delikatność, że dziewczyny, na przykład jak mamy w zespołach dziewczyny, to one wprowadzają taki spokój, mam wrażenie. Ja na przykład też lubię komplementować. Uważam, że każdy człowiek lubi komplementy i oczywiście jak mam za co, ale zazwyczaj mam za co i to jest fajne. A jakim dziewczynom poleciłabyś pracę w IT? Osobom, które mają faktycznie dużą uwagę na szczegół, są dokładne. No i takim, które bardzo kojarzą fakty, rozkminiają i kojarzą i łączą różne informacje z różnych źródeł, od różnych osób. Coś, co czasem niekoniecznie wygląda na powiązane, to często jednak się okazuje, że jest. Wszystkim, które lubią to robić, chcą to robić lub czują, że by chciały. Próbujcie. Myślę, że tutaj odnajdzie się każda dziewczyna. Uważam, że każdy zawód jest dla każdego. Rozmawiam z Kasią Gorzechowską, menadżerem zespołu Financial
No to mamy dobry start. Super. To musimy uważać, żeby się nam nie pokruszyły. Dobrze, nie słuchaliście. Pytania do kobiet w IT. Wreszcie niech te kobiety zostaną docenione. No właśnie, ja nie chcę tak. takiego, Właśnie a dlatego właśnie ta nie ma. delikatność. Fajnie, nie? To nie jest takie, że kobiety to od razu grzeczne i że przy nich trzeba grzecznie, bo to się tak... To tak nie działa. Właśnie zaczęłam szukać jakby swoich, sprawdzać, nie, jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest dobre. Ja ogólnie nie uważam, żeby to było jakoś smaczne, ale proszę bardzo, kochanie. Smacznego. Jeszcze raz. Wiesz co, może nam coś wyjdzie naturalnie. No może. Jest mnóstwo miejsca dla kobiet w makulawie. Uważaj, bo jest ściana. Co jest takiego, co Cię pociąga właśnie w tej branży technologicznej? Poza facetami?